zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego, do których mam prawo. Audytor twierdzi, zresztą według mnie słusznie całkiem, że oni nie mają podstawy do tego, żeby go legitymować. Dobra, co zrobić? Pan nie przypomni ten kanał, o którym pan mówił? Tam nie ważny słuchać wysokowania. Aż teraz nie mam nic panu do powiedzenia. Zatrzymaliście panowie osobę, która nie popełniła żadnego przestępstwa, wykroczenia, nie jest od nich podejrzana. Artykuł 65 kodeksu wykroczeń pan zna? Po opublikowaniu filmów z Mławy, gdzie m.in. pokazałem, jak mnie zatrzymali i skuli w kajdanki tutejsi funkcjonariusze policji, w różnych miejscach w internecie zaczęły się dziać rzeczy, których do tej pory nie obserwowano. Ale dla mnie najciekawsza rzecz zadziała się na facebookowym profilu Mławskiej Policji. Na profilu tym od czasu do czasu są publikowane różne materiały w ramach kampanii społecznych, które normalnie można komentować. Pod niektórymi z nich, po opublikowaniu materiału zatrzymania przez Mławską Policję, pojawiły się różne komentarze krytykujące tę decyzję policjantów wraz z linkami prowadzącymi do filmu z kanału Audyt Obywatelski. Same asy znajomości przepisów na tym komisariacie. Czekamy na przeprosiny ze strony komendanta. Materiał filmowy przedstawiony na YouTubie delikatnie nie zgadza się z wersją przekazaną przez panią policjantkę mediom. To nie byli policjanci, to byli przebierańcy. Aneta, kto ci kazał takie głupoty pieprzyć? Bardzo proszę policję w Mławie o informację, czy zatrzymanie było zasadne. I takich komentarzy pod jednym postem pojawiło się kilkadziesiąt i trochę także pod innymi. Policja w Mławie postanowiła usunąć krytykujące ją i pytające o wyjaśnienia komentarze, ale najwyraźniej w przepływie niemądrości nieco później postanowiła usunąć cały post dotyczący eliminacji przemocy wobec kobiet, mówiący o tym, kiedy ustanowiony jest Dzień Walki z taką przemocą i jak ważny jest to problem i że ta przemoc to najbardziej rozpowszechnione naruszenie praw człowieka. Komentujący natychmiast wetknęli policji, że ta usuwa niewygodne dla nich komentarze, a kilku z nich pokusiło się uwagi, że strona została odwiedzona przez wiele osób, a policja wycofuje się z kampanii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w takiej sytuacji. Pod innymi postami zaczęły pojawiać się komentarze nawet nawiązujące do sytuacji przedstawionej w filmie z bezzasadnego zatrzymania. Między innymi pod postem związanym ze zbliżającymi się wtedy Andrzejkami, gdzie policja zachęcała do niejeżdżenia po alkoholu, jeden z uważnych widzów ironicznie skomentował: jak to piłeś nie jedź? Przecież mam uprawnienia. Może lepiej nie znasz przepisów, nie jedź na interwencję. Było to nawiązanie do bzdurnej tezy policjanta, który sugerował, że jak ma uprawnienia do legitymowania, to może legitymować, mimo że zgłaszającego brak i nikt nie ma żadnych roszczeń do osoby, którą chce wylegitymować. I co zrobiła policja na profilu? A jakże usunęła ten post także, a na 20 innych postach ograniczyła możliwość komentowania. W dupie tam z kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet, w dupie z kampaniami przeciwko jeżdżeniu pod wpływem alkoholu. Ważne, żeby głosy krytyki zginęły, nie były widoczne, nawet te kulturalne i zwyczajnie zasadne. Sorry bite kobiety, sorry ofiary wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. Teraz ważne jest to, żeby tu policjantów w Mławie nie uraził jakiś komentarz. Oczywiście, jak to bywa w internecie, wiele osób przewiduje, że niektóre osoby w panice i w swojej niemądrości będą zdolne do takich czynów, więc potrafią zabezpieczyć sobie na wszelki wypadek to, co niewygodne dla innych. Ale jeśli myślicie, że bez czelności, dbania o swój tyłek kosztem wyższych celów to już koniec w tym wątku, to skądże znowu, bo na tym samym portalu następnie pojawia się jaki post? Służymy dla Ciebie, mamy swoje prawa, gdzie pada przestroga dotycząca znieważania i zniesławiania funkcjonariuszy. Sytuacja PR-owo nie wygląda dobrze, tak jak sytuacja związana z zatrzymaniem. O swoje bezpieczeństwo policja zadbała, zakuwając mnie w kajdanki. A co z moim bezpieczeństwem? Jechałem bez pasów, mimo że te w samochodzie były. A co się działo na komendzie? Doszło do przeszukania. Doszło do przeszukania tak bardzo dokładnego, że w głównej kieszeni mojej kurtki zostawiono mi akumulatorek,
od kamery, dając mi szansę na zrobienie sobie krzywdy za kratkami w przypadku przypływu wyższego stresu. W momencie, gdy się zorientowałem, że profesjonalne przeszukanie policji dało takie efekty, jakie dało, oddałem akumulator jednemu z nich. Niedługo później pan policjant wziął się za przedstawienie mi brzmienia artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń, czytając mi tylko i wyłącznie tę część, która mówi o tym, że kto umyślnie wprowadza w błąd policję, to podlega karze. Wyczekałem policjanta i pytam się, a w którym to momencie ja go wprowadziłem w błąd. No bo przecież niepodanie danych nie jest wprowadzeniem w błąd. Chłopina zdębiała w tym momencie. Myślicie, że facet wrócił do tego artykułu i drugiej jego części, której brakiem kompletnego zrozumienia wykazał się podczas wydarzeń prezentowanych w filmie? Ależ skąd? Pan sierżant podjął próbę wmówienia mi, że ja go wprowadziłem w błąd w sposób określony w artykule 65. Kamery policyjne podobno nagrywały. Oto policja, która przyjeżdża do człowieka na podstawie wezwania od nieznanego zgłaszającego. Co samo w sobie jest ciekawe, bo gdy ja coś zgłaszałem, to padały pytania o imię, nazwisko i numer telefonu. Następnie za podstawą legitymowania podaje mi się artykuł 65 Kodeksu Wykroczeń, który podstawą do legitymowania nie jest, bo jest nią artykuł 15 ustawy o policji. Potem pan policjant zmyśla podejrzenie o łamanie prawa, które nie istnieje. Oczywiście nie jest w stanie podać, jakie to konkretne prawo ja łamię. Potem, gdy dowiaduje się, że tak naprawdę to nikt nie ma żadnych uwag, zgłaszającego jest brak, to i tak upiera się przy legitymowaniu i wraz z kolegą wymyślają historyjkę typu ja nie wiem, czy pan jest poszukiwany. Podczas tego spotkania panowie policjanci na moment odchodzą, obracając się plecami i pozostawiają tego niebezpiecznego przestępcę samemu, dając mu szansę. Już nawet ich niedawny kolega po fachu, komentując tę interwencję, zauważa, że to już za dużo, że nie ma podstawy, że zmieniają co chwilę narrację i że na siłę dochodzi do próby legitymowania. Najpewniej w pogoni za wypełnieniem miejsca w tabelce, na który to problem zwracał uwagę w jednym ze swoich filmów. Według mnie to było po prostu bezpodstawne zgłoszenie. Natomiast przybyli na miejsce policjanci, uważali inaczej, postanowili pana audytora z tego powodu wylegitymować. To nie jest tak, że ktoś podchodzi do kogoś i chce dane, bo ktoś coś legalnie robi, ja panu mówię wszystko. Po co moje dane? No i to jest generalnie prawda. Policja musi mieć podstawę faktyczną do tego, żeby kogoś wylegitymować. To nie może być tak, że sobie bierzesz osobę z ulicy i w tym momencie legitymujesz tą osobę. Jeżeli, wie pan co, jeżeli pan pobije przechodnia na drodze, to teraz ja będę pana zaczepiał. Według mnie tutaj audytor ma rację i no, to, że ktoś może sobie coś rościć na drodze cywilnej, to nie jest jeszcze podstawa do ustalenia danych. W ten sposób to moglibyśmy każdą osobę zaczepić i wylegitymować. Podejrzany jestem. Że jest zakaz fotografowania. Nie wiem, czy pan nagrał ten zakład. Ale zakaz obowiązuje na terenie zakładu. No taką tabliczkę sobie może każdy przyczepić. Nie wiem, czemu policja najpierw mówi jedno, potem mówi drugie. No to jest takie... No wiecie, no słabo to wygląda. Najpierw mówi, że jest podejrzany o wykroczenie, potem mówi, że no dobrze, ale ja chcę tylko zweryfikować pana dane. Czekam, nigdzie nie uciekam, ja nie jestem Poczeka osobą. pan, tak? Oczywiście. Czekam tutaj, nie ma żadnego Generalnie nie problemu. będziemy pana zatrzymywać, ale poczeka pan? Poczekam, nie ma sprawy. Chuj, odwrócili się do chłopa tyłem. No jest tak, zgłaszającego jest brak, firma jednak nic do tego nie ma. Nie ma zarzutów do tego, że on tutaj był. Podejrzewam, że w domyśle, że też nagrywał. No to interwencja niepotwierdzona jak dla mnie. Kończymy w tym momencie, zgłaszam dyżurnemu, że niepotwierdzona, czy tam na terminalu zaznaczam i koniec. Po co sobie robić robotę? Nawet, no kurwa, jeżeli nie musisz, no to po co sobie robić robotę? W imię jakiegoś legita jednego? Ja tutaj nie mam pretensji do tych policjantów za bardzo, ale widzicie, do czego doprowadza chora pogoń za mandatami, za jakimiś statystykami, za wynikami. Teraz ci kierownicy nie dostaną po dupach za to, że ich tak cisnęli, oni to zrobili. Tylko oni dostaną po dupie za to, że bezpodstawnie kogoś wylegitymowali. I na to wszystko do komunikatu ruszyła pani aspirant Aneta, której wystryw, jak zauważył jeden z komentujących, delikatnie różni się od tego, co przedstawiono w filmie. Problemów było jeszcze więcej, ale to już najwyraźniej zostawimy sobie na spotkanie w towarzystwie organów rozstrzygających o ewentualnych sankcjach, no bo przecież do kultury przyznawania się do błędów, przepraszania za swoje ewidentne błędy, to tu jest zwyczajnie bardzo daleko. Natomiast policja w Mławie uznała za bardzo istotny spot o prawach funkcjonariuszy, więc zobaczmy chociaż urywki z niego. Krzysztof, jak każdy kierowca, gdzieś się spieszy. Tym razem spóźnił się na wizytę u dentysty. Mógł wyjechać wcześniej, ale chciał do końca obejrzeć mecz. Krzysztof szybko przyszedł do wulgaryzmów. Potok niecenzuralnych słów w kierunku strażaka przyszedł mu niezwykle łatwo.
Teraz Krzysztof nie wie, co powiedzieć i jak się tłumaczyć. Jedno jest pewne. Waży każde słowo i ostrożnie je dobiera. Poznajcie Karolinę. Karolina lubi internet i media społecznościowe bardziej niż spotkania ze znajomymi. Jednak podczas korzystania z internetu i komentowania pewnych postów często się zapomina. Karolina do końca nie zdawała sobie sprawy z tego, co zrobiła. Teraz zastanawia się, jaki usłyszy wyrok i czy w razie najgorszego będzie miał ją kto odwiedzić. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zapomnij, służymy dla Ciebie. Mamy swoje prawa. Aneta szybko przeszła do wypaczania rzeczywistości. Potok pieprzenia głupot na temat zatrzymania przyszedł jej niezwykle łatwo. Teraz Aneta nie wie, co powiedzieć i jak się tłumaczyć. Jedno jest pewne, to nie było mądre. Marcin, jak wielu policjantów, bierze udział w interwencji. Mógł zwyczajnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami, ale po co? Zawsze może powiedzieć, że nie wie, czy ktoś nie jest osobą poszukiwaną. Poznajcie Patryka. Patryk lubi sobie wymyślać podejrzenia i zmyślać podstawy prawne. Lubi to bardziej niż rzeczywiste prawo. Jednak podczas interwencji jako policjant często się zapomina. Patryk nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił. Teraz zastanawia się, jaki usłyszy wyrok i czy w razie najgorszego będzie miał go kto odwiedzić. Nie zapomnij, mamy swoje prawa, których nie możesz bez konsekwencji naruszyć, nawet jak nosisz mundur. Nie mogą tego nawet pana podwładni, panie Arturze. Pozdrawiam pana aspiranta sztabowego, który w Mławie na koniec tego niepotrzebnego zatrzymania mnie przesłuchiwał i który, jak się zapewne domyślacie, podczas tej na pewno bardzo nerwowej rozmowy chętnie podzielił się informacją, że sam jest pasjonatem pewnych obiektów, które fotografuje, jak się domyślacie, zgodnie z prawem. Dodatkowo pan aspirant podczas przesłuchania z zachowującym się nerwowo-patologicznym przestępcą wyraził swój pogląd, sugerując, że skoro się jest policjantem, to nie powinno się mieć pretensji o publikowanie wizerunku funkcjonariusza. I o zgrozo, to właśnie najprawdopodobniej ten miły, spokojny i wyważony policjant na dzień dobry będzie musiał stanąć w mojej obecności i w obecności sądu jako osoba obwiniająca mnie o to, że nie podałem danych wtedy, kiedy ewidentnie nie musiałem, wtedy kiedy wymyślono podejrzenia, zmyślano przepisy, podawano błędne podstawy prawne itd. Wyślą dobrego chłopa, mówiąc w przenośni, jak na ścięcie, bo najważniejsze to iść w zaparte, nie przepraszać, niech się dzieje.